Witajcie kochani. Dzisiejszy film o jednym z najważniejszych aspektów macierzyństwa, przynajmniej dla mnie, a mianowicie o cudzie karmienia piersią. Dałeś lodzika? To chodź, Synusiu. Naszego lodzika wspaniałego z owocków, z orzeszków i z miedziku. Chodź. Powiemy im, czym jest on? Tak, że jest arbuzika i jest z orzeszków nerkowca, cytrynki, Tak, miodziku tak, i z bananków tak, i z łodziuszki. tak. Tak. I tyle. I tyle. Wspaniały lodzik, proszę, Tak. który sobie robimy. Zawsze mamy pełną zamrażareczkę lodzików. Dobrze, więc dzisiaj będziemy dalej kontynuować o karmieniu piersią, o cudzie i wspaniałości tego aktu najpiękniejszego. Dla mnie karmienie piersią jest absolutnie centralnym punktem macierzyństwa i zawiera w sobie większość potrzeb, jakie ma dziecko. Na początku praktycznie wszystkie potrzeby, z czasem pojawiają się inne, niemniej jednak w całym formatywnym czasie, czyli mniej więcej do 7 roku życia, karmienie piersią zapewnia mnóstwo potrzeb istoty ludzkiej i jest jednym z najważniejszych aspektów jego zrównoważonego rozwoju, zdrowia, szczęścia i ekstazy życiowej. Chciałam się z Wami podzielić przestrzenie, w których pojawiły się zdjęcia, jak karmię synka, czyli związane właśnie z tym aspektem, o którym teraz mówimy, jak właśnie pięknie inspirujemy świat tym, co robimy. Tu jesteśmy na zdjęciu w niemieckim czasopiśmie New Sage, czyli Nowy Mędrzec, wychodzącym w Niemczech. I tu jesteśmy w artykule właśnie dotyczącym naturalnego podejścia do macierzyństwa, co niewątpliwie karmienie piersią prezentuje. Kolejną publikacją, której się ukazaliśmy, to jest książka amerykańskiej autorki Laury Kaplan Shanley pod tytułem Unassisted Childbirth, czyli Narodziny dziecka bez asysty. I tu jesteśmy na okładce. Sami jesteśmy dla siebie najwspanialszą inspiracją tej miłości. Oczywiście, kochani. Sami dla siebie jesteśmy niewyobrażalną, wspaniałą inspiracją. I moje macierzyństwo, w tym również oczywiście karmienie piersią, jest dla mnie wielką inspiracją do tworzenia sztuki. I tu jest jeden z takich obrazów, które namalowałam, jak karmię synka. Co jeszcze chciałabym pokazać? Bardzo piękna pozycja na rynku polskim ukazała się niedawno kołysanka o piersiach mamy. Przepiękna, o naturalnym karmieniu przez pierwsze lata życia istoty ludzkiej, którą sobie czytamy z samikiem. Jest też przepiękny, cudowny obraz, który namalowała dla nas wspaniała artystka Sylwia Kalinowska, który się okaże teraz na ekranie, a wisi u nas na ścianie. Mówię o tym dlatego, że cały przepiękny proces karmienia piersią już, syneczku? To chodź. Tak. Zapraszam Ci spodenki. Że ten przepiękny akt, najbardziej naturalny, w który
wyposażyła nas natura, możliwość, którą nas wyposażyła natura, jest tak wielką inspiracją, że właśnie pcha nas do tworzenia sztuki wręcz. Dla mnie jest to absolutnie przepiękny, święty akt, któremu dziecku jest niezbędny. I tak naprawdę ja nie mówię o karmieniu piersią w sposób taki, że to ja karmię piersią mojego synka. Używam tego, staram się przynajmniej używać rzadziej, a raczej mówię o tym, że to dziecko karmi siebie. Bo to tak naprawdę nie ja wychodzę z tym karmieniem piersią, czyli nie mówię synkowi, może teraz podam Ci moją pierś, może teraz masz na nią ochotę. To dziecko od pierwszego oddechu na tej ziemi samo po nią sięga. Naturalnie urodzone dziecko położone na brzuchu matki będzie instynktownie z zamkniętymi oczkami pełzło w kierunku piersi, nie będzie pełzło w kierunku nogi czy w kierunku poza ciało matki, tylko będzie pełzło do piersi. Więc jest to absolutnie pierwotny instynkt, z którym się rodzimy, instynkt ssania piersi, a z nią pokarmu, który nas pożywia, który umożliwia nam rozwój fizyczny, a również energii miłości, która pozwala nam być tak naprawdę istotą ludzką. Bez miłości, bez przepięknej więzi, pełnej współczucia i empatii, daleko nam do prawdziwego człowieczeństwa. Więc piersi dla mnie jest tym symbolem przepięknej więzi, przepięknej empatii i symbolem człowieczeństwa. I absolutnie symbolem macierzyństwa, szczególnie tego właśnie naturalnego, które niestety w naszej zachodniej cywilizacji pomalutku odchodzi do lamusa, co jest absolutną tragedią i katastrofą dla człowieka. Więc dziecko sięga po tą pierś samą. Sięga jako maleństwo i sięga jako starsze dziecko. Sięga w różnych momentach. W przypadku naszym, teraz już niespełna 5-letniego samika, sięga przeważnie rano po przebudzeniu i wieczorem jak zasypia. W zasadzie pierwsze słowa mojego synka, jak się przebudza, odkąd zaczął mówić, czyli mniej więcej od 2 roku życia, to jest mamuniu, cycuszka, albo chciałbym cycuszka. Więc to są słowa pierwsze, zanim jeszcze otworzy oczy. I to jest najważniejszy, rozpoczynający dzień, cudowny rytuał miłości, więzi, zdrowia, siły, mocy, szczęścia, ekstazy. I również kończąc dzień po przeżyciach niesamowitych, które mają miejsce każdego dnia. To zakończenie, to zamknięcie, ta konkluzja jest związana z piersią, z cudownym zaśnięciem w jej objęciach, przy jej cieple, przy jej bezpieczeństwie. Więc trudno mi nawet opisać słowami, jak niezmiernie ważny jest ten aspekt macierzyństwa. Nie wyobrażam sobie w ogóle, jak mogłabym być matką bez tego aspektu. Dobrze, kocham. Dziękuję Ci, synku. Proszę, cycuszka, proszę, kocham. Musimy troszeczkę po prostu zameczek, mam taką inną sukieneczkę. O, i proszę, kocham, dawaj. Owski. Proszę. Mocno blisiki najsłodsze. Kocham Ciebie. Najbardziej. Więc ja zupełnie sobie nie wyobrażam tego aspektu. To jest... Zostałyśmy w ten sposób wyposażone przez naturę. W momencie, jak rodzimy dziecko, nasze piersi nabrzmiewają mlekiem. I nie dać piersi dziecku, odmówić mu tego, no, jest dla mnie aktem przemocy. Nie mówimy o tym w ten sposób. Jest to temat tabu, ale dla mnie zabronienie dziecku jego podstawowej życiowej potrzeby, czyli ssania mleka z piersi matki, jest aktem przemocy i nadużycia wobec dziecka.
I to nie tylko w niemowlęctwie, ale również później. Tak jak już wspomniałam, moje dziecko sięga po pierś samo i wszystkie świadome osoby i naturalne matki o tym wiedzą, że to dziecko się karmi tak naprawdę, a nie ja karmię dziecko. Więc zabronienie dziecka dostępu do piersi, odrzucenie go od piersi, tak jak to się mówi, że to jest właśnie naturalna rzecz, że jak dziecko kończy roczek, czy pół roczku, czy 1,5 roczku maksymalnie, zdaje się to być w naszej zachodniej cywilizacji, to naturalnie my dziecko od piersi odstawiamy. A co to tak naprawdę odstawiamy? To jest brutalny akt przemocy, zabraniania dziecku tego, co jest mu przyrodzone, co jest mu dane z natury. I ja byłam świadkiem takiej przemocy wielokrotnie, kiedy dziecku się tą pierś zabierało, kiedy się wyśmiewało z niego, kiedy się szydziło właśnie, kiedy się porównywało, kiedy się mówiło, że jest już dorosłym mężczyzną, dorosłą kobietą, w wieku oczywiście roczku. Takie rzeczy się mówi do dzieci i już nie powinno piersi ssać, więc wymyśla się mnóstwo absurdalnych argumentów, żeby tylko to dziecko od piersi odsunąć. Oczywiście jest to związane z wieloma aspektami, bo karmienie piersią bywa czasem trudne i kobiety są tym przemęczone. Dla mnie też czasem bywa trudne, niemniej jednak najważniejsze jest dla mnie szczęście mojego dziecka i mimo to, że jest to dla mnie trudne, to moja świadomość, moja dojrzałość, ten trud karmienia piersią zniesie na rzecz szczęścia, zdrowia, rozwoju mojego dziecka. Druga rzecz, oczywiście dlaczego kobiety nie karmią piersią lub też przerywają, odrywają na siłę dziecko, jest to, że społeczeństwo tego nie wspiera. Nie wspierają partnerzy, nie wspiera ogół, przyklejając karmieniu piersią bardzo brutalne, skandaliczne etykietki, łącznie z pedofilią, co jest niewyobrażalnie bolesne dla kobiet, dla matek, które są w czasie, dziękuję kochany, w czasie ciąży i całego procesu, szczególnie tych pierwszych 7 lat wychowania dziecka, bardzo wrażliwe. I wyrażanie się negatywnie o takich kobietach jest wielkim okrucieństwem, z czego nie zdają sobie sprawy ludzie, którzy te opinie wyrażają. O czym chciałam jeszcze powiedzieć? Idąc za naturą, idziesz za miłością. Idąc za miłością, idziesz za swoim dzieckiem, ponieważ dziecko, rodząc się, jest jakby ucieleśnieniem miłości. Więc służąc swojemu dziecku, idąc za jego potrzebami, za jego głosem, za jego podstawowymi potrzebami, tak jak właśnie karmienie piersią, spanie razem, noszenie w chuście na przykład i generalnie bycie cały czas blisko ciała, to są podstawowe potrzeby dziecka i idąc za nimi, jesteśmy w służbie miłości, jesteśmy w służbie czemuś ogromnemu, czemuś wielkiemu, czemuś tak naprawdę, co jest źródłem naszego istnienia. A dla mnie osobiście, poza tym aspektem mistycznym, jest to po prostu wyraz miłości, wyraz mojej matczynej, bezgranicznej, bezwarunkowej miłości, oddania, szczęścia w obserwowaniu zdrowia mojego dziecka, piękna mojego dziecka, mądrości mojego dziecka, obserwowania jego cudownego rozkwitu właśnie pod skrzydłami mojego ciała, mojej piersi, mojej miłości, mojej świadomości. Nie ma tak naprawdę nic piękniejszego i mimo to, że bywa to momentami niezwykle trudne, szczególnie w naszej cywilizacji, a tak naprawdę być może tylko w naszej zachodniej cywilizacji jest to trudne, bo nie ma wsparcia, bo nie ma uwielbienia dla tego procesu, a wręcz odwrotnie, matkom się przeszkadza, matki się szykanuje i utrudnia cały ten proces, więc w zachodniej cywilizacji proces
jest bardzo trudny i bywa dla mnie również bardzo trudny. Niemniej jednak nie wyobrażam sobie, żebym mogła wystąpić przeciw podstawowym potrzebom mojego dziecka. Nie znalazłabym ukojenia w odmowie mojemu dziecku i w wystąpieniu przeciw jego potrzebom. Tak, syneczku. Nie chcę tego samochodu. Dobrze. Plasticzek. Dobrze, to damy komuś, kochany. Chciałam tamten drugi. Dobrze, to spróbujemy go odzyskać jakoś, dobrze? Kocham Cię, synku. Najsłodsza moja iskierko. Można wysunąć bardzo wiele argumentów przeciw karmieniu piersią, ale ludzie, którzy je wysuwają, są obarczeni ogromnymi problemami i ogromnym bólem, przez który przeszli w dzieciństwie, rozdziałając poziomu strachu. Ja w moim macierzyństwie nie obawiam się absolutnie niczego, a szczególnie potrzeb mojego dziecka. I takie, jakie one są, ja ich nie oceniam, ja im czynię zadość. Jest to dla mnie wielki zaszczyt, jest to dla mnie wielki honor, że mogę to robić. Pomimo wszelkim trudnościom i sytuacjom, które wydają się krytyczne w naszym zachodnim społeczeństwie, ja jednak dalej będę szła tą drogą i widzę, jakie ona ma efekty właśnie w postaci ekstatycznego, absolutnie niezwykle zdrowego, przepięknie się rozwijającego, przepięknie emanującego światłem dziecka. I dlatego warte jest wszelkie poświęcenie. Bardzo, ale to bardzo zachęcam Was wszystkie, kochane kobiety, abyście poddały się temu procesowi i oddały swoje cudowne ciało w służbie temu procesowi, bo nagroda jest niewyobrażalnie wielka. Nie słuchajcie ludzi, którzy są przeciwko temu. Idźcie za własnym sercem, idźcie za własną duszą, idźcie za własnym ciałem, idźcie za miłością. Wasze ciało, wasza dusza, wasze serce będą wtedy bardzo szczęśliwe. Jak same możecie zauważyć, moje ciało jest w doskonałym stanie po 4,5 roku macierzyństwa i karmienia piersią. Moje piersi są w doskonałym stanie. Uważam, że moje ciało jest wspanialsze i piękniejsze i również moje piersi po tych 4,5 roku. Oczywiście to jeszcze nie koniec karmienia piersi, bo synek wciąż widzę, że ma potrzeby. Więc tyle, ile będzie miał potrzebę, ja karmić będę. Nie obawiajcie się jakichś fizycznych uszczerbków na fizycznym wyglądzie ciała, ani na zdrowiu. Moje włosy są w wspaniałym stanie, całe moje ciało, moje zęby w ogóle się nie psują, moje paznokcie, więc niczego ze mnie moje dziecko nie wysysa. Są te mity niesamowite, że dziecko zabiera nam energię, zabiera z nas minerały, nasze ciało staje się wyniszczone. To jest wszystko kłamstwo, jest dokładnie odwrotnie. Czym bardziej jesteśmy w służbie tej miłości, temu cudowi, którym jest dziecko, tym bardziej nasze ciało rozkwita, tym bardziej jest na właściwej ścieżce manifestacji pełni swojego człowieczeństwa. I również, i również na ścieżce głębokiego rozwoju duchowego. A dla mnie służba mojemu dziecku i całe macierzyństwo jest jedną z najpiękniejszych ścieżek duchowych, jakie można obrać i jakich ja doznałam, a tych ścieżek było w moim życiu kilka, bowiem jestem bardzo głęboko duchową osobą i znam wiele matek, które uciekają w duchowość od swojego dziecka, nie widząc, że tak naprawdę przed nimi roztacza się możliwość najpiękniejszych duchowych doznań, najwspanialszych doświadczeń, jakie można sobie wyobrazić. I jeszcze raz powtórzę, karmienie piersią jest absolutnym centrum tego piękna, tego mistycyzmu, tego człowieczeństwa.
Ja już Pozdrawiamy teraz Was. Dobrze. Tak. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Pa. Pa, pa. Dziękujemy za uwagę. Dziękujemy za uwagę. I do zobaczenia znowu. I do zobaczenia znowu. I damy sobie buziaczka pięknego. I tam. Pa. Pa, pa.